poprzednim odcinku Maluch kontynuował podróż przez mongolski step. Dotarliśmy do klasztorów Erdenet-zu i pozostałości Karakorum, dawnej stolicy Mongolii. Po przejechaniu setek kilometrów wymagających dróg i bezdroży, Maluch dotarł do Ulan-Bator, skąd ostatecznie pojechał na mongolsko-rosyjską granicę. Zostałem w jednym momencie milionerem. Odebrałem kaucję za malucha. Jadę teraz wymienić na dolary. Jestem na szczęście już na granicy rosyjskiej. Wyjechałem z Mongolii. Jest, co to było? Była niedziela. Nikt nie chciał się podjąć w niedzielę sprawy. W poniedziałek trzeba było w głównym urzędzie, miasteczko obok, próbować tą kaucję odzyskać. I to zajęło cały dzień. Pieniądze mogli tylko przelać, mimo tego, że płaciłem gotówkę. Na szczęście ten broker, który mi pomagał, przelaliśmy na jego konto pieniądze. Szły oczywiście cały dzień. Dzisiaj rano dopiero odzyskałem nie dolary, tylko mongolską walutę, tukriki. A Mongolia okazuje się, że ma problemy z dewizami i dolarów nigdzie nie ma. I tak od jednego do drugiego banku, tu 600, tam 500, tam nie było, tu 200, tu 1000 dolarów. No i w końcu prawie całe wymieniłem, zostawiło mi tam 1 500 000 tukrików i udało się kupić za to euro. Haha, jestem w Rosji drugi raz. Kto by pomyślał, że te mongolskie granice, jedna i druga, będą najgorszymi podczas tej ekspedycji. 3 dni siedzieć na granicy, Boże. Co mnie jeszcze czeka na tej ostatniej prostej? Jakieś na pewno 3500 km. Generalnie według planu to dzisiaj powinien być 700 km za Ulan-Ude, a dopiero z Ulan-Ude wyjeżdżam. Muszę teraz w przeciągu 3 dni nadrobić 700 km. Mam nadzieję, że to mi się uda i dalej będę miał tydzień jeszcze do Władywostoku. Jestem po pierwszym noclegu tutaj, w tej pięknej tajdze. Zmiana krajobrazu, bardzo mi się podoba. Lasy wreszcie, a lasy kocham. Jestem za Ulan-Ude, jakieś 370 km przed Chitą, następnym dużym mieście na mojej trasie, tutaj na Syberii. Jechałem tędy z Mongolii do Rosji, przejechałem przez Ulan-Ude i kieruję się do Chity. No i dalej już na wschód, w kierunku Władywostoku. Mam nadzieję, że dzisiaj do Chity dojedziemy szczęśliwie z moją maszyną. Po wielkiej syberyjskiej przygodzie na drodze federalnej numer 255 albo 8. Słońce wyszło, piękny dzień, niesamowity dzień. Pięknie się jedzie, wspaniale mi się jedzie. Pomyśleć, że przejechałem ponad 19 200 km i maluch jedzie. Jedzie! Cały czas jedzie do przodu. Wspaniale się czuję. Coś niesamowitego być tutaj teraz z tą moją małą maszyną. Prawdziwa zielona bestia wśród tych zielonych krajobrazów. Mógłbym jechać i jechać, naprawdę. Już myślałem, że Syberia w tym roku nie obrosła komarami. A tu proszę, dzisiaj taka niespodzianka. Chmury komarów. Podwójne skarpetki na komary. I mróz. Ale ich tu lata. Dzisiaj będzie kasza z komarami.
Dzisiaj była pierwsza porządnie zimna noc w nocy. Kurczę, moje 2 śpiwory się niesamowicie spisały. Ale tak pomyślałem, co by było, gdybym nie miał drugiego śpiworu. Nie dałbym rady. Taki zmarzlak jak ja. Teraz mamy 3,3 stopnia. No 7, bo chwyciłem teraz ten termometr, czujnik. Wcześniej dzisiaj, 15 po 10. W Polsce 3 w nocy. Zapach, własny zapach już nie przeszkadza. W końcu własny. Po jakimś czasie oczywiście przestaje przeszkadzać. Może innym przeszkadzać, ale właścicielowi nie. Proszę Państwa, oto właśnie tutaj, w tym uroczym miejscu, stuknęło maluchowi 20 000 kilometrów podczas ekspedycji po drodze Azji. Aha, kurczę, no to jest coś niesamowitego. Prawdziwa zielona bestia. Coś niesamowitego. Muszę mu zdjęcie zrobić w tym urokliwym miejscu. Wyobraźcie, w jakim miejscu. Granica zabałkańskiego kraju. Żwawo do przodu cały czas jedzie i to mi się podoba! My nie damy rady? My nie damy rady? Oczywiście, że damy radę. Внимание, четный поезд. Внимание, четный поезд. Ale się nie wyspałem. Mróz i cholerne pociągi. Kurczę, takie natężenie tych pociągów. Coś niesamowitego. Co 5-10 minut jechał pociąg. Co chwilę one tu jeżdżą. To jest po prostu szok. Las ciągnie się już od 3 dni właściwie. Robię ponad 400 km dziennie i właściwie ten sam las od tych 3 dni się ciągnie. Oj, monotonna się zrobiła ta droga, no. Ledwo jadę. O kurde! A, poszedł! Jest! Mam go, kurde! Proszę, złapałem drona w locie. Więzie podczas jazdy. Dron złapany. Chwila urozmaicenia monotonii jazdy, którą trzeba teraz kontynuować. Do celu pozostało 1026 km. Cały dzień po prostu dzisiaj leje. Cały dzień. Maluch mi przesieka, kurczę, no. Coraz większe bajoro mi się tam robi. Wydaje mi się, że podłogą. Tyle razy uderzyłem jak kamień tą podłogą, że jakaś dziura się zrobiła. Kurczę, kto by pomyślał, że to już jest końcówka. Końcówka, naprawdę.
Tak jakoś zupełnie nie czuję tych 3 miesięcy teraz. Miałem momenty gorsze podczas podróży, które właściwie miałem dosyć jazdy, ale mimo tego wpadłem w rytm, cykl. Rano się wstaję, pakuję śniadanie i w drogę. 1000 kilometrów do mety! Kto by w to uwierzył, no? Kochana moja bestyjka, kochana bestyjka, no. Z jednej strony trochę żal, że się przygoda kończy, ale po 3 miesiącach warto zrobić sobie przerwę od jazdy samochodem i zająć się trochę innymi sprawami. Zdawało mi się, że to moja dobra znajoma z Dubaju łapie autostopy. Sorry, this car is very small. You want the seat belt, yeah? Hold on. A wy skąd jedziecie? Skąd jesteś? I know speak English. Where are you from? Russia. Yeah, but what city? Москва. Oh, Moskva. Да. You all the way hitchhiking? Да. Yeah? Стоп. Is it holidays or wakacje? Po czemu do Władywostok jedziecie? Friends. Oh, your friends in Władywostok. Okay. What's your name? Мария. Maria. А вы? Arkady. Очень приятно. Jak długo jechałaś z Moskwy? 11 дней. O, 11 days. Да. Хорошо? Да. No problems? No. Anyway? A gdzie wy życie? Палатка. O, pałatka. И friends Улан-Удэ O, okej. Łanudę. and friends Челябинск. O, okej. Bo my dzisiaj, my do Władywostok jedziemy, a dzisiaj too far Władywostok dla tej maszyny. Понимаю? Władywostok? No, 700 kilometers, tak? My halfway, stop halfway some. And tomorrow Władywostok. You know that? Yeah. We want to finish Русский остров. Ruski Ostrów. Tak. Władywostok. Tomorrow. Potem on Friday finish ekspedycja on Ruski Ostrów. Tak właśnie się wygaduje. Dołączyła dzisiaj do mnie Maria i ją wywiozłem w pole. O, przeżyła podróż maluchem. Хорошо maszyna? Да. Tak. Niestety ostatni nocleg na dziko był słaby. Rozpadało się na tej łące. O kurde. Dobrze. Wczoraj jechała ze mną autostopowiczka Maryja Andrzejewna. 19 lat po całej Rosji jeździ autostopem. Z Moskwy do Władywostoku. Jeszcze była na północy, w Murmańsku. W Soczi była też autostopem. Ważna. Ekipa ją
produkcyjna odwiezie do Władywostoku. Tam więcej miejsca w samochodzie, więcej niż w Malugu, zdecydowanie. 350 km do Władywostoku. Najeździliśmy się, Maluch, co? Tak daleko mnie zawiozłeś. Niewiarygodne wręcz. Ale pozostał mi jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Chciałbym sprawdzić jego prędkość maksymalną. Drugi bieg. Trzeci bieg. Czwarty. 60 na godzinę. Odzież ochronna mi zaparowała. Przeszkadza tym. Jedziemy! 90! 95! 100 na godzinę! 105! Oj, wiatr! Nosi mnie! 107! 107 na godzinę! 108 może gdzieś! 110! Kurde, wszystko się trzęsie, Maluch ryczy! 110 na godzinę. Dobra. 110 na godzinę poszedł. No, pięknie. Pięknie. Po ponad 22 000 kilometrów. Kurczę, no niesamowite, że tutaj Maluch mnie dowiózł. No, skrzeczy, piszczy. Kierownica, proszę. Tak, piszczy. Resor się wyprostował, kilka drobnych usterek, ale jedzie cały czas do przodu. Pokazał znowu, co potrafi. Wiele potrafi. Moja bestia. Ta podróż to było naprawdę spory kawał świata przejechany. 22,5 tysiąca kilometrów ponad. Była Europa, autostrady w Europie, szybki przejazd przez Europę. Turcja, spore zaskoczenie. Piękna, zmienna, górzysta, ogromne przestrzenie. Istanbul, niesamowicie kolorowe miasto, pełne życia. Gruzja, ta droga na przełęcz, cały dzień wspinaczki, ciężką drogą. Z kilometra na kilometr coraz cięższą. No i ta przełęcz na samym końcu. Z niesamowitym zachodem słońca. Szybki przejazd przez Azerbejdżan. Prom. Profesor Gul. No i później Kazachstan. Setki kilometrów, tysiące właściwie stepu kazachskiego. Niesamowitych przestrzeni. No ale w pewnym momencie ten step stał się monotonny. Kirgistan, świetny kraj, do którego na pewno wrócę. Bardzo ciekawi ludzie, Kirgizi. Ludzie ciekawi mojego Malucha, zainteresowani Maluchem. Bycie w każdym miejscu. Wioska uzbecka Alsnabo w górach. Mały Uzbekistan w Kirgistanie. Sarytasz, taka mieścina na końcu świata. Takie wrażenie sprawia. Tuż taka brama do Pamiru. I Pamir, Tadżykistan. Pamirczycy. Dolina Wakhańska. No i sam Pamir Highway, trak pamirski, niesamowita droga. Mongolia. Stepy mongolskie. Ci ludzie żyjący w gerach. No i ta drogi, z którymi Maluch niesamowicie sobie dawał radę. Kto by pomyślał, że przejedzie takimi trasami jak trasy w Mongolii, które były bardzo wymagające dla mojej maszyny. No i Rosja, Syberia, ostatnia prosta do Władywostoku. Ciekawa była to podróż. Ale teraz trzeba wracać do domu. Stęskniłem się za moją rodziną niesamowicie. Za Puszczykowem. Wziąć się do pracy. Kto wie? Może ruszę niebawem moim Maluchem
następną podróż. Sporo jeszcze jest miejsc, których Maluch nie odwiedził. A warto, wydaje mi się, żeby ta ikona naszej motoryzacji dotarła do wielu zakątków świata, globu naszego. Po prawej stronie jest zatoka. Teraz ja wjadę na wielki most prowadzący do Władywostoku. Haha! Jest Władywostok tablica, no pięknie. Jestem we Władywostoku. Niesamowite. Jesteśmy na wyspie. Właśnie wjechaliśmy na wyspę. Ostatnie miejsce naszej podróży. Документы есть на машину? Da, jest. My tutaj, foto i z powrotem. Да, президент. Форум идет у нас. Форум. Bo ja nie na forum, ja tutaj. Tu, zobacz. Moria zdjęcie i nazad, z powrotem. Bo my tam finish ekspedycja. Finito. My cała Azja jechali. No, Kirgistan, Kazachstan, Mongolia. No i nie chcą mnie wpuścić na wyspę, no. Ale jaja. Prezydent tam jest. Не, ну нет, ну тут машина такая, вся раскрашена, размалеванная, маленькая. В принципе, да. Można? Spasiba. No ale zakończenie, kurczę, dnia na wyspie, gdzie akurat Putin się znajduje na konferencji. To bym pomyślał, no, że tak to się zakończy dzisiaj. Sam prezydent przyjechał na wyspę Ruski przywitać Malucha na mecie. To jest chyba już to miejsce. Jeszcze kawałek i droga się skończy. Przede mną będzie tylko morze. Morze japońskie. Koniec drogi. Koniec drogi, Maluch. To jest to miejsce. Kurde, wieje. Droga się skończyła. Dalej tylko morze japońskie i Japonia. 22 600 km ponad przejechaliśmy przez Azję. Była to wymagająca podróż. Właściwie zapamiętam tą podróż jako drogę. Właściwie to była droga, niesamowita droga do celu. Nie wiem, taki strasznie długi, 3-miesięczny jakby teleport z Puszczykowa w to miejsce. I pomiędzy działo się mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. No i jestem tutaj, udało się. Maluch dotrwał, przeżył. Się kończy ekspedycja po drodze Azji. To do zobaczenia, mam nadzieję, w innym zakątku świata razem z moim bohaterem. Po drodze we Władywostoku
Odkryłem muzeum motoryzacji, a ja się w muzeum wychowałem. Muzea lubię, także zatrzymałem się na chwilę i odkryłem radzieckiego malucha. Kto by przypuszczał, że w Rosji też były maluchy. Trochę wygląda pokracznie, ale jest. Prawdziwy maluch.